Hej moi kochani, jestem Merlin, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Discord.js. Pokażę wam dzisiaj, jak możecie zrobić sobie tłumaczenia komend. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mój klient Discorda, czyli aplikacja Discorda jest w języku innym niż np. polski, czyli przykładowo niemieckim, widzicie, tutaj mamy po niemiecku wszystko, jak przejdę sobie w ustawienia, też mam wszystko po niemiecku, to komenda też będzie po niemiecku. W tym wypadku stworzymy sobie komendę kod, po niemiecku oznacza katce i widzicie, teraz nie mam tutaj w ogóle komendy kod i musimy korzystać z jej niemieckiej wersji, czyli katce. To jest bardzo fajne dla użytkowników, którzy żyją w innych językach i na przykład dla użytkowników, którzy korzystają z innych języków, czy tam Discorda mają po prostu w innych językach i dla nich by to nie oznaczało nic słowo kod. Dlatego dla nich jest przygotowana wersja katce, czyli wersja niemiecka. I tak samo będziemy mogli sobie tłumaczyć tutaj argumenty z opisami też w języku, w tym wypadku niemieckim. Jak sobie zmienimy język, w tym wypadku wrócimy sobie na język polski, to zobaczycie, sobie będziemy musieli niestety odświeżyć Discorda, bądź poczekać trochę. Odświeżymy sobie go teraz, więc jeżeli będziecie mieć właśnie język polski, to polecenie będzie w języku polskim. Tak samo tutaj wszystkie opisy i argumenty będą w języku polskim, a więc zaczynajmy. A więc na początku stworzymy sobie komendę cat, która będzie nam wyświetlała zdjęcia śmiesznych czy tam słodkich kotków, aczkolwiek ta komenda będzie po prostu tylko demonstracyjna, więc tak naprawdę nie będzie ona żadnych tutaj kotków wyświetlać, tylko po prostu, żeby zademonstrować wam te tłumaczenia komend. Więc na początku stworzymy sobie w folderze comments nowy plik i utworzymy go w folderze fun. W tym celu wpisujemy fun/cat.comment.js. I wkleimy sobie tutaj, pozwolę tylko powiększyć trochę, wkleimy sobie tutaj zawartość komendy weather. Sobie zobaczymy utils, mamy komendę weather i sobie skopiujemy jej tutaj zawartość. I na początku musimy tutaj troszkę poczyścić. Usuniemy sobie linijkę drugą i trzecią i nazwę komendy ustawimy na cat. Następnie jako description podamy get a cute picture of a cat. I co warto powiedzieć, żeby w ogóle taki system tłumaczeń działał najlepiej sobie po prostu wszystkie komendy mieć w jednym języku, czyli jak widzicie teraz mam niektóre komendy po polsku, niektóre po angielsku. Widzimy, że wszystkie są po angielsku, a jedna jest tylko po polsku poradnik. Więc tą nazwę powinienem zmienić na tutorial. Tak samo wszystkie nazwy, jak i wszystkie opisy powinny być w tym samym języku, czyli albo polski, albo angielski, albo niemiecki, jaki nam chcecie, tylko po prostu chodzi o to, żeby ta nazwa była taka sama, żeby była w tym samym języku. Gdyż potem w tłumaczeniach będziemy podawać inne języki i będzie to wtedy po prostu prostsze do zarządzania. No dobrze, a więc skoro mamy już komendę cat tutaj zadeklarowaną, będziemy musieli sobie użyć sobie metody pod setName, dodamy sobie setName localizations. I do tej funkcji podajemy obiekt i w tym obiekcie podajemy język, czyli zakładamy teraz, że ta nazwa komendy jest w języku angielskim i podajemy jej tłumaczenia, czyli w wypadku na język polski. Tłumaczenie na język polski to będzie kod, a na język niemiecki będzie katze. Katze przez z, a czytamy jako cy, w taki oto sposób. I teraz ta komenda, jeżeli zapiszemy sobie ją i załadujemy do pliku index.js, sobie tutaj duplikujemy to, cat i uruchomimy naszego bota, gdzie startuje bez problemu i przejdziemy sobie na Discorda do kanału tutaj testowego i napiszemy sobie komendę właśnie kod. To zobaczcie, po polsku mamy kod, mimo tego, że zdefiniowaliśmy jako cat. W takich ustawieniach jak teraz, jeżeli nasz klient Discorda będzie w języku polskim, czyli język będziecie mieć ustawiony na polski, wtedy komenda będzie się nazywała kod. A jeżeli będziecie mieć ustawiony język niemiecki, będzie katce. A każdy inny język, w każdym innym języku będzie tak, jak sobie to zdefiniujemy w setName. Czyli to jest taki zwany fallback, czyli domyślny język, jeżeli nie mamy zdefiniowanego innego tutaj. A więc widzicie, mamy kod, czyli to, co sobie zdefiniowaliśmy po polsku. Więc zmieńmy sobie ustawienia, przechodząc w ustawienia użytkownika i następnie w język zmieńmy sobie na język na przykład niemiecki. I teraz jak zobaczymy i napiszemy sobie katce, nic nam się nie pojawia. Dlaczego? Ponieważ te dane są zapisane w pamięci podręcznej. Tak nie powinno być ogólnie, ale tak to Discord robi, że zapisuje te komendy w pamięci podręcznej, żeby nie wysyłać ponownie żądań o komendy do systemów Discorda. I co możemy zrobić, żeby to odświeżyć? Wystarczy, że naciśniemy Ctrl+R na klawiaturze, bądź po prostu zrestartujemy Discorda. Więc ja sobie naciskam Ctrl+R i jak widzimy, nasz Discord ciągle jest po niemiecku, a jeżeli sobie teraz będziemy chcieli napisać
kod, to widzimy, takiego polecenia nie ma. I teraz jak już sobie możemy zobaczyć na liście, mamy Katze, czyli po niemiecku kod. Więc w taki sposób musimy sobie, że tak powiem, za każdym razem restartować te ustawienia. Sobie damy teraz na polski i będzie dokładnie ten sam problem, że mamy ciągle Katze i musimy zrestartować, klikając Ctrl+R, zreloadować, odświeżyć Discorda. I zobaczymy sobie, że mamy teraz któremu naszego kotka kod. Tym, co teraz byśmy chcieli zrobić, to przetłumaczyć opis tutaj, opis funkcji oraz nasze argumenty. W tym celu po set description, nie musi to być pod set description, może być nad set description, czy w ogóle w innym miejscu w tej funkcji, ale skorzystamy sobie tutaj z metody set description localizations i tak samo podajemy tutaj obiekt. I ten obiekt tak samo przyjmuje języki jako klucze, a jako wartości te tłumaczenia. I w tym wypadku ja sobie tutaj już przygotowałem tłumaczenia na polski słodkie zdjęcie kotka i po niemiecku poste ein süßes Bild von einer Katze. Jak sobie zapiszemy i teraz zobaczymy na komendę kod, mamy po polsku słodkie zdjęcie kotka. Teraz czym się chcemy zająć, to tłumaczeniem tych tutaj argumentów, gdyż argumentem, ten argument aktualnie to jest słuchajcie, autocomplete, ale nie chcemy, żeby to był autocomplete, tylko chcemy, żeby to była rasa. Po angielsku rasa oznacza breed i będziemy mieć tutaj breed of cat po prostu. I jak sobie zobaczymy teraz, to nasze polecenie kod ma breed teraz, breed of a cat i teraz chcemy sobie to przetłumaczyć. A więc w jaki sposób tłumaczymy? Tłumaczymy tak samo nazwę i description. Możemy to zrobić w którymkolwiek chcemy miejscu w tym oto obiekcie. Więc ja sobie w tym wypadku zrobię to na końcu. Użyję metody set name localizations. I tak samo będziemy musieli tutaj podać obiekt. I w tym obiekcie będziemy podawać języki. Więc język mamy polski i po angielsku, polski i po polsku będziemy mieć rasa i po niemiecku będziemy mieć rasę. W taki oto sposób. Jak sobie teraz zobaczymy na tutaj tą funkcję /kod, opcjonalnie 1, widzimy mamy rasa. Mamy rasa. Tutaj mamy jeszcze tylko breed of a cat /kod, rasa, breed of a cat i teraz to będziemy musieli sobie jeszcze przetłumaczyć, więc po tym użyjemy metody set description localizations i tak samo jak w wcześniejszym wypadku ta funkcja przyjmuje jeden argument, w którym możemy sobie podać te języki. Więc podajemy po polsku, będzie to rasa kota, a po niemiecku będzie to Katzenrasse. Katzenrasse pisane razem. W taki oto sposób. I jak sobie zobaczymy teraz /kod, zobaczymy, mamy słodkie zdjęcie kotka i jaką mamy rasę, to mamy rasa kota. I w taki oto sposób możemy sobie tych języków dodawać w zasadzie ile chcemy. Jaką listę języków możemy sobie zobaczyć, klikamy Ctrl spację i tutaj jest cała dostępna lista języków, które są możliwe do ustawienia. I następnie słuchajcie, w naszej funkcji możemy sobie pobrać nasze breed, sobie pobieramy to jako zmienną tą, którą mamy podaną jako w setname, czyli breed, tak samo tutaj. Interaction options get string breed. Nie pobieramy kod, czy tam rasa, kod. Nie pobieramy rasa, tylko pobieramy zawsze to, co ustawiliśmy w setname, czyli breed. To data sobie usuniemy i sobie teraz napiszemy w interaction reply oto słodkie zdjęcie kota rasy i teraz podajemy tą rasę naszego kota, czyli breed. Zmienną breed. Dokładnie tak jak teraz. Ta wiadomość będzie w języku polskim, nieważne dla jakiego języka ustawimy. W ogóle autocomplete musimy sobie w ogóle usunąć. Żadnego autocomplete nie mamy. Też żadnego autocomplete nie mamy i na Discordzie jak sobie teraz zobaczymy i napiszemy sobie polecenie kod i wybierzemy rasę, to zobaczymy, że jak nacisnemy Enter, mamy oto słodkie zdjęcie kota, rasy tutaj powinno być i tu jest nasza rasa, tak? Dodatkowo, jeżeli mamy tutaj właśnie tekst, możemy użyć Markdowna, czyli albo po prostu pamiętamy na pamięć tego Markdowna w taki oto sposób i wiemy, że to jest pogrubienie. Jak napiszemy kod, rasa, coś tam, to będzie tekst pogrubiony, ale jeżeli nie pamiętamy, możemy użyć po prostu funkcje, które są pomocnicze do tego, w tym wypadku bold, na przykład funkcja służy do tego, aby zrobić tekst grubym. I to wczytujemy sobie z Discord.js w taki oto sposób, jak zobaczymy u góry. Tą funkcję bold i ta funkcja bold robi to samo co Markdown. Są tutaj, jak mówiłem, funkcje pomocnicze i tymi funkcjami zajmiemy się w innym odcinku, ale teraz wam pokazuję, że taki sam efekt możemy taką funkcją uzyskać. Jeżeli chcecie sobie też tłumaczyć te wiadomości w zależności od tego, jaki język ma użytkownik, to język sobie możemy pobrać z interakcji.
czyli sobie wyświetlimy interaction i przejdziemy sobie tutaj do Discorda i napiszemy polecenie kod, następnie wpiszemy cokolwiek, zobaczymy, że tutaj jest obiekt naszej interakcji i mamy tutaj lokale. Widzimy po polsku, mamy PL, ponieważ mój klient Discorda jest po polsku. I to sobie możemy pobrać, czyli zapisać sobie const, albo napiszemy sobie po prostu lokale, napiszemy sobie interaction.lokale, albo możemy użyć innej formy, napisując const i tutaj w nawiasach z dzióbkami wpisać to, co chcemy wyciągnąć z interaction, czyli chcemy z interaction wyciągnąć lokale, równa się interaction. I te dwa zapisy są takie same, więc ja skorzystam w tym wypadku z linijki 35, czyli z tej wersji, gdyż ta jest szybsza i możemy sobie tutaj po przecinku importować inne rzeczy z obiektu interaction. Na przykład takie jak guild lokale, czyli język gildii, jak na przykład command name, command type i tak dalej. Wszystkie te rzeczy możecie sobie wyciągnąć. A więc ja sobie to lokale w taki sposób wyciągnę i możemy sobie dopisać tutaj, piszemy sobie /n, abyśmy uzyskali nową linijkę i następnie wpiszemy sobie tutaj tekst język użytkownika i żeby podać tutaj zmienną, podajemy dolary, znak dolara, następnie w nawiasach z dzióbkami podajemy zmienną, w tym wypadku lokale i to lokale też sobie możemy użyć do tego funkcji bold, żeby wyświetlić pogrubiony tekst i jak sobie zapiszemy, napiszemy teraz funkcję kod i naciśniemy Enter, zobaczymy język użytkownika.pl, zmienimy sobie język na język niemiecki, czy tam możemy w sumie wszystko jedno jak zmienić, ale ja sobie zmieniam na niemiecki i napiszemy sobie teraz polecenie kod dalej, ponieważ nie mamy, musielibyśmy zrestartować, ale widzimy, że już system czyta, że mamy język niemiecki, bo widzicie, tutaj mamy już po niemiecku Nachricht an, więc w taki oto sposób możemy sobie to tutaj korzystać z tego języka użytkownika. I analogicznie do tego możemy sobie stworzyć, tak jak w poprzednim odcinku o językach, który zrobiłem, w sumie możecie go kliknąć sobie teraz w karcie u góry, pokazałem jak możecie tłumaczyć tutaj odpowiedzi, czyli to są odpowiedzi, w jaki sposób możecie je tłumaczyć. A więc ja Wam dziękuję za uwagę, ja jestem Merlin, życzę Wam wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, zostawcie subskrypcję oraz kciuka w górę, zachęcam Was na moją stronę Magic Team, link w opisie, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!